Bitcoin. Słowo, które budzi ogromne emocje. W ciągu dosłownie kilku minut postaramy się zajrzeć pod maskę i sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi. Niezależnie od tego, czy ktoś jest fanem, czy sceptykiem, wyjaśnimy, co tak naprawdę kryje się za tą technologią. Zacznijmy od prostego, ale wcale nie tak łatwego pytania. Jak przesłać pieniądze komuś na drugim końcu świata? Ale tak, od razu, bez żadnych pośredników. No właśnie, jak? To pytanie jest absolutnym kluczem do zrozumienia, dlaczego Bitcoin w ogóle powstał. No bo pomyślmy, gdy płacimy gotówką, sprawa jest banalnie prosta. Pieniądze przechodzą z ręki do ręki, koniec. Ale w świecie cyfrowym tu zaczynają się schody. Nagle pojawiają się banki, jakieś opłaty, czasem trzeba czekać kilka dni na przelew. Zawsze, ale to zawsze, musimy polegać na jakimś pośredniku. I właśnie to uzależnienie od pośredników, które przez lata wydawało się nam czymś zupełnie normalnym, nagle pokazało swoją mroczną stronę. A stało się to wtedy, gdy cały światowy system finansowy dosłownie zawisł na włosku. Wystarczy przypomnieć sobie kryzys finansowy z 2008 roku. To był moment, w którym miliony ludzi na własnej skórze przekonały się, jak bardzo kruchy jest system oparty na zaufaniu do wielkich banków i instytucji. I wiecie co? To właśnie w samym środku tego chaosu, tego braku zaufania, narodziła się idea czegoś zupełnie innego. No bo spójrzmy prawdzie w oczy, ten stary system ma kilka fundamentalnych problemów. Po pierwsze, centralizacja. Ktoś jeden ma władzę i może, od tak, zablokować komuś konto. Po drugie, opłaty i opóźnienia, zwłaszcza przy przelewach za granicę, które potrafią iść wieki. No i po trzecie, inflacja, czyli ciągłe dodrukowywanie pieniędzy przez banki centralne, co sprawia, że nasze oszczędności z roku na rok są warte coraz mniej. I wtedy, w odpowiedzi na te wszystkie bolączki, na scenę wkracza, no właśnie, nie do końca wiadomo kto. Tajemnicza postać, a może cała grupa ludzi, ukrywająca się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto i publikuje coś w rodzaju manifestu, który proponuje rozwiązanie, radykalnie inne rozwiązanie. No dobrze, ale czym jest ten cały Bitcoin? W gruncie rzeczy idea jest genialnie prosta. Bitcoin to cyfrowa gotówka. Wyobraźmy sobie, że możemy podać komuś banknot przez internet. Bezpośrednio, z ręki do ręki, bez żadnego banku, który by w tym pośredniczył. I teraz uwaga, bo dochodzimy do absolutnie kluczowej cechy Bitcoina, która odróżnia go od wszystkiego, co znamy. W przeciwieństwie do złotówek, dolarów czy euro, których można dodrukować nieskończoną ilość, Bitcoin ma sztywny, niezmienny limit. Nigdy, przenigdy nie powstanie więcej niż 21 milionów sztuk. Koniec, kropka. Ta liczba jest zapisana w kodzie na zawsze. I ten wykres idealnie to obrazuje. Z jednej strony mamy waluty, których może być w obiegu nieskończenie wiele, a z drugiej bitcoina z twardym limitem. I właśnie ta matematycznie zaprogramowana rzadkość, ten cyfrowy niedobór sprawia, że dla wielu bitcoin jest czymś w rodzaju cyfrowego złota, taką bezpieczną przystanią na niepewne czasy. Okej, ale zaraz. Skoro nie ma banku, to kto tego wszystkiego pilnuje? Kto sprawdza, czy nikt nie oszukuje i nie wysyła 2 razy tych samych pieniędzy? I tu na scenę wchodzi technologia, która jest sercem tego wszystkiego. Mowa oczywiście o blockchainie. Blockchain. Najprościej można go sobie wyobrazić jako taką magiczną, cyfrową księgę. Tyle, że ta księga nie leży w jednym banku. Jej identyczne kopie są rozproszone na tysiącach komputerów na całym świecie. Każda nowa transakcja jest do niej dopisywana. Wszyscy ją widzą, ale, i to jest kluczowe, nikt w pojedynkę nie jest w stanie niczego w niej zmienić ani usunąć. To właśnie potęga blockchaina. A jak to działa w praktyce? To też jest całkiem proste. Ktoś wysyła bitcoiny. Ta informacja trafia do całej sieci, która ją weryfikuje. Potem transakcje są zbierane razem w taki cyfrowy blok. I na końcu ten blok jest jakby doklejany na stałe do poprzedniego, tworząc łańcuch. Stąd nazwa blockchain, łańcuch bloków. A zmiana czegokolwiek w starym bloku jest praktycznie niemożliwa. No dobrze, a kto ma prawo dodawać te nowe bloki? To zadanie dla tak zwanych górników. Ale nie chodzi tu o kaski i kilofy. To potężne komputery na całym świecie, które ze sobą rywalizują, rozwiązując bardzo trudne zagadki matematyczne. Ten, który pierwszy znajdzie rozwiązanie, wygrywa. I w nagrodę dostaje prawo do dodania nowego bloku do łańcucha oraz otrzymuje porcję nowiutkich bitcoinów. Okej, system działa, ale pozostanie jedno ważne pytanie. Skoro nie ma kont w banku, to gdzie u licha trzyma się te bitcoiny? Odpowiedź jest prosta i skomplikowana jednocześnie. Wszystko sprowadza się do tak zwanych kluczy.
I tu musimy kompletnie przestawić myślenie. W świecie bitcoina nikt nie ma monet w kieszeni czy na dysku komputera. Monety istnieją tylko jako zapisy w tej wielkiej wspólnej księdze. To, co się tak naprawdę posiada, to coś o wiele ważniejszego – sekretny cyfrowy klucz. To ten klucz jest dowodem własności i daje wyłączny dostęp do swoich środków. I te klucze są dwa. Pierwszy to klucz publiczny. Z niego tworzy się adres, który działa trochę jak numer konta bankowego. Można go bez obaw podawać każdemu, kto ma nam przesłać środki. To jest bezpieczne. Ale jest też ten drugi, klucz prywatny. I to jest świętość. To jest jak połączenie hasła do banku, kodu PIN i kluczy do sejfu w jednym. To absolutnie tajny ciąg znaków, który daje pełną władzę nad monetami. I tu ważna uwaga. Jeśli ktoś straci ten klucz albo ktoś go ukradnie, to traci swoje bitcoiny. Bezpowrotnie. Nie ma infolinii, nie ma banku, do którego można zadzwonić. Dobrze, teoria jest fascynująca, ale zejdźmy na ziemię. Jak to wszystko wygląda w praktyce dzisiaj, po tylu latach? Zobaczmy, jak rozwinął się cały ekosystem wokół bitcoina. No i okazuje się, że bitcoin to już dawno nie jest tylko zabawka dla nerdów. Dziś to cały, tętniący życiem ekosystem. Można bez problemu kupować, sprzedawać, wymieniać kryptowaluty, zarządzać nimi w specjalnych portfelach, a nawet płacić w sklepie za kawę czy zakupy specjalnymi kartami, które są połączone z naszymi cyfrowymi aktywami. A te słynne klucze, gdzie je trzymać? No właśnie w portfelach cyfrowych. I tu mamy wybór. Z jednej strony są portfele w formie aplikacji na telefon czy komputer. Super wygodne do codziennego użytku, do małych kwot. Ale jeśli ktoś myśli o poważniejszych środkach, to wtedy na scenę wchodzą portfele sprzętowe. Takie małe urządzenia, które trzymają klucze offline, z dala od internetu i hakerów. To najwyższy poziom bezpieczeństwa. I cała ta technologia, cały ten ekosystem, wszystko to prowadzi nas do jednego wielkiego pytania. Czym tak naprawdę jest Bitcoin i co on może oznaczać dla samej idei pieniądza w przyszłości? Trzeba przyznać jedno. Po ponad 15 latach istnienia Bitcoin przetrwał już tyle kryzysów, że udowodnił swoją odporność. Dziś nie jest już tylko technologiczną ciekawostką. Dla jednych to cyfrowe złoto, czyli ochrona przed inflacją. Dla innych to globalna sieć płatnicza, a dla jeszcze innych to po prostu zupełnie nowa, zdecentralizowana klasa aktywów. I na koniec zostawiam wszystkich z jednym, myślę, że ważnym pytaniem. W świecie, w którym wszystko staje się cyfrowe, co tak naprawdę nadaje pieniądzom wartość? Czy to, że rząd mówi, że coś jest pieniądzem? Czy może jednak wspólna umowa i zaufanie milionów ludzi, którzy dobrowolnie decydują się czegoś używać? Bitcoin sprawia, że to pytanie staje się dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek.